Co warto zauważyć? Zmiana ustroju w środkowo-wschodniej Europie, wejdziemy, w 1989 roku spowodowała, że w większości krajów należących do byłego Związku Radzieckiego Dzień dobry, co wy się tak ukrywacie w łazience? Jesteśmy na kwaterze prywatnej w Rumunii, oczywiście w Karpatach, w Bukowinie jeszcze. Dlaczego jeszcze? Ponieważ na dniach, a mianowicie jutro mamy lot, więc to będzie, moi drodzy, ostatni odcinek z Rumunii, ze mną i z Haneczką, której nie ma, bo już się spakowała, bo powinniśmy już to opuścić miejsce. Ja niestety, jak zawsze, jestem nieco opóźniony. Serdecznie polecam obejrzeć wszystkie odcinki z Rumunii, jeżeli macie nadrobione na bieżąco. To polecam serię z Afryki, kilkanaście krajów można obejrzeć. Kilkanaście, no tak, kilkanaście, bo jeszcze wcześniejsze serie w ogóle z Afryki też wliczają się w Afrykę, więc w playlistach możecie sobie spokojnie wybrać jakąś serię i sobie na spokojnie wędrować przez świat. Tymczasem ja się zbieram ze wszystkim i, moi drodzy, ruszamy dalej. Ruszamy w stronę Jasa. Dzisiaj będziemy jechać pociągiem, tak sobie właśnie zdradzam, nie sobie, tylko wam zdradzam tajniki podróży. Zobaczymy, jak działa kolej, zobaczymy, jak będzie przebiegała podróż przez Karpaty, doliną. Oczywiście wiadomo, że tory zawsze idą najprostszą możliwą drogą, a najprostszą możliwą drogą w górach jest dolina. Region, w którym teraz jesteśmy, Bukowina, głównie zarabia zimą, nie latem, ponieważ turystyka taka, powiedziałbym, hikingowa, trekkingowa po górach nie jest zbytnio rozpowszechniona. Ludzie częściej tutaj przyjeżdżają, moi drodzy, na pielgrzymki. Zobaczcie, tam jest cerkiewka, na pielgrzymki, ale też właśnie na narty. No i tutaj mamy okaz prywatnej kwatery, na której pieniążki naprawdę robią się praktycznie same, ponieważ wszystko jest zautomatyzowane. Przychodzisz i praktycznie pieniążki płacisz przez internet. Pan ci tylko otwiera bramkę, wskazuje pokój. A tutaj mamy dwa czareczki. Chodź, misiunia. Chodź. O, tutaj mamy czareczka. Czareczek jest zamknięty, ale czareczek jest bardzo duży. Przez bramkę chyba nie capnie. No właśnie. O, ładny zapach. Jaki ty jesteś duży i ładny i ogólnie bardzo przyjazny jesteś. Tutaj na nas... Ojejku, mysiuniu. Ale byśmy pogłaskali pod ukiem, ale się kierownik boi. A drugi troszkę starszy, widać, chilluje. No więc tak właśnie wyglądają noclegi. Co za tym idzie? Ktoś by zapytał, kierowniku z taką gościnnością, otwartością, zapraszaniem do domu po prostu z drogi na nocleg. To nie jest takie oczywiste w Rumunii. I to nie działa tak, to tak nie działa. Niestety, Rumunia już jest jakiś tam krok dalej. Jak zauważyliście na filmach, nawet te auta, to jak ludzie chodzą ubrani, no jest poprzeczka wyżej. To wyobrażenie, że Rumunia tak wolniej się rozwija, to jest zupełnie, wiecie, to jest mit kompletny. Auta na drodze, ciężko jest zobaczyć stare auto na drodze. Częściej w Polsce człowiek zobaczy starsze auto niż w Rumunii. Też trzeba zaznaczyć, że Rumunia ma swoją markę samochodów, Dacia, która bardzo często jest na drogach, a której Rumuni nie za bardzo lubią, ponieważ no Dacia po prostu jest Dacią. Szefowa. Szefowa wyspana, szefowa. Nowa chałupa. Stara, rumuńska chałupa. Wow, zobaczcie. W ogóle stelaż, brakuje mi słów. Stelaż, na to położony tynk. Zobaczcie, jakie okiennice. Chciałbym wejść tam do środka, ale niestety gościnność rumuńska nie pozwala na to, żeby poeksplorować te ich domy od środka, tak jak zauważyliście na filmach. Hello! Karina sobie spokojnie idzie z szefową z zakupów. Dochodzimy do jednej ze stacji kolejowych w małej miejscowości, której nazwy nie pamiętam. Pamiętasz może, Haniu, jak się nazywa ta miejscowość? Petra Domnej. Petra Domnej? Vetra Domnej. Vetra Domnej.
Szanowni Państwo, witamy na jednym z peronów Vatra Dorney. Vatra Dorney ma 2 perony kolejowe. Siema Hania, tutaj się wtopiła w tłum. 2 wagony kolejowe. Tutaj pani wciąż pobiera opłatę za toaletkę, ale wejdziemy do środka. Co warto zauważyć? Zmiana ustroju w środkowo-wschodniej Europie. Wejdziemy? W środkowo-wschodniej Europie w 1989 roku spowodowała, że w większości krajów należących do byłego Związku Radzieckiego niestety sieć kolei została zubożona, ale nie w Rumunii. W Rumunii regionalny przewoźnik wycofał się z rynku, no i przejęły to prywatne jednostki. Tutaj przychodzimy. Co spowodowało, że ta sieć kolejowa wciąż jest na bardzo wysokim poziomie i po całym kraju można cały czas podróżować koleją, moi drodzy, co jest bardzo wygodne w podróżowaniu. Ale trzeba zaznaczyć jedno, że bilety kolejowe nie są tanie w Rumunii, ponieważ za przejazd około 200 km płacimy ponad 70 zł, gdzie w Polsce, porównuję to do Polski, gdzie w Polsce za przejazd koleją z z Czeremchy do Warszawy, to będzie ze 150 km, płaciłem ponad 30 zł. No więc trzeba wziąć poprawkę na to, że po prostu jeżeli kolej należy do przewoźnika prywatnego, to ceny są wyższe. I tyle. Odblokowywuję plecak, tak, naciskam, wyciągam, no dajcie na to. I patrzcie, zostawiasz sobie plecak o tak, tutaj. Szefowo, proszę zbliżyć. Tak, zamykasz, opierasz i sobie załóżmy gdzieś idziesz, a jak ktoś ci chce ukraść, no to się zablokuje i wiesz, i nie zabierze, nie? Ciekawe rozwiązanie. Bardzo ciekawe i patrzcie, jak to szybko można, wiecie, odpiąć. Coś mi tutaj nie idzie, bo rzadko tego używam, ale faktycznie może się przydać w miejscach publicznych. Hop, i idziesz sobie. Fajne, nie? Kompletnie zapomniałem pokazać wam piec. Oczywiście do pieca się wrzuca, wciąż się grzeje zimą. Z tamtej strony, no tutaj niestety pasażerowie nie mogliby dorzucać do pieca. My, moi drodzy, musimy już iść na pociąg. Takie same wagony jak w Polsce. A najgorsze na dworcach, wiecie co jest? Że ludzie palą fajki i tym jedziemy. Do Jasa, Galatii. Wiem, no. A, fajnie. CFR. Narodowa kompania przewozowa tutaj w Rumunii. W przejściu, wyobrażasz to sobie? Co? Tu palą. Rajówek? No tu. Ale goście, ty... On normalnie zapalił w środku. Ale gość, to idziemy dalej. Tutaj. Trzeba poczekać. Zobaczcie, jakie szerokie korytarze. No szefie, tak to można jechać. Zapraszam tutaj. Patrzyła na miejsce, ale ja nie znalazłam miejsc na tym bilecie. Dla nas jest kierownicze miejsce. No, z USB. No ładnie się zapowiada. Ale będą widoki. No, będzie pięknie. Czekajcie, zaraz będą widoki. Możesz sobie tak zahaczyć jak ja. Proszę zobaczyć, jaka stara lokomotywa. I tutaj, jak czytałem sobie, to wciąż na tych taborach poruszają się stare lokomotywy. Nie jestem specem. Myślę, że tutaj na kanale mamy większych speców ode mnie osobiście. Czy to jest pasażerska lokomotywa, która ciągnie pasażerskie wagony? Bardzo możliwe. Nie wiem, czy oglądaliście taki serial na Netflixie Snowpiercer, ale jeżeli nie, no to tak. No, znaczy, 3 sezony już były, może zaraz będzie 4 i polecam. I jak wychodziłam, to oglądał po 3 odcinki. Cicho, to jest jeden z nielicznych seriali, których mnie wciągnął. Polecam. Musicie wiedzieć, że jeżeli nie było jakiegoś odcinka na YouTubie, to Tomek po prostu oglądał Snowpiercera. Trzeba przyznać, że komfort jazdy jest naprawdę spoko. Klimatyzacja, nawiew, gniazdka. Proszę bardzo, wszystko działa.
nie ma co narzekać. Jedyny minus no to fakt, że w Karpatach zastał nas deszcz. Cały czas podąża ten deszcz za nami. Muszę tutaj teraz spojrzeć. Jedyne czego najbardziej nie lubię w podróży to właśnie deszcz. Coś, czego zawsze próbuję uniknąć za wszelką cenę. Chciałbym zaznaczyć, że jedziemy 106, 108, 109 km na godzinę, nawet 110 dociągnęło, więc prędkość całkiem przyzwoita. Flowers, high grass, and bare feet. Oh, but you each second is a treat. I keep my balance next to you. It's true. Nowadays, there's nothing I wouldn't do for you. Fire breath and open sky. Szanowni Państwo, słyszycie tą maszynę? Tak, dokładnie. Jesteśmy w miejscowości Jasa, która niegdyś była stolicą Rumunii, ale jesteśmy drugi raz już w tym mieście, bo jak wiecie, stąd zaczynaliśmy i tu będziemy kończyć. Dlaczego? Ponieważ jest tutaj najlepiej zlokalizowane lotnisko, no i oczywiście cena lotu z Berlina jest korzystna. Szefowo, jaki plan? Powiedzcie mi czemu tutaj jak idziemy ulicą, czemu ci mężczyźni tak mnie ostro obcinają? Powiem wam, że takim wzrokiem, powiedziałbym, takim wbijającym, mówi do Hani: patrz, ja będę iść, jak już przejdziemy jakiegoś gościa, to weź się odwróć i zobacz, czy mnie nie obcina od tyłu. No i gosteczek obcinał. Hania, co się z nimi dzieje? O co z nimi chodzi? Patrzysz na nich, Wytłumacz to widzom. patrzysz na nich, jakbyś chciał im zrobić krzywdę. Nie, no nie, przecież jestem grzeczny kierownik. No nie wiem. Tutaj nie ma żadnej agresji. Hanusia, tam jest barber. Chciałabyś, żeby Tomeczek zgolił brudkę? Tak. Ja myślę, że jak zabramy widzów w ogóle, to oni też stwierdzą, że twoja broda powinna być zgolona. Nie, nawet tak nie mów, myszka. Ale zapytajmy, Znowu, ale zapytajmy. salon Wenus. Czy Tomek wygląda lepiej bez brody? Haneczka, to już mój atut kierowniczy. Nie, może właśnie twoja taka elegancja jest większym atutem. Ale a ja tutaj- chciałem powiedzieć, że Tomek non stop wkłada palce w tą brodę i coraz się tak miesza. No bo ja miesza, tutaj mam, miesza. ja tu mam wypłatę. O tutaj sobie wkładam wypłatę. Kolejny salon. No nie, no to śmiechy, żarty, nie słuchajcie. Najęliśmy kwaterę prywatną w internecie 121. Jest? Musimy tu poprawić. Masz do pierwszej poprawy i nie zauważyliśmy. 121. Ktoś patrzył? Kołek mówi 125, a ma być 121. Wszyscy wiedzą, że ja nie mylę. Lubicie escape roomy? 40, Ja lubię. 10. 49. Możecie sobie zapisać. Nie, że ja wam podyktował. Mieszkanie 121. Myślę, że... Czego w ogóle my się mamy spodziewać tam? Główny zamknięty? Już jest otwarty kierownik. Zapraszam. Dum. Ciemno. Ty, to jest taka kawalerka. Ale jak pachnie? No, przecież pewnie nasikał. Ostra Nie, kawalerka. może to po prostu naturalnie tak pachnie. Ale jak ładnie Zobaczmy, było. moi drodzy, jak to wygląda. Telewizor, kucheneczka, lodóweczka. Ładnie, to prawda, ładna toaletka. O, jak u twojej mamy. A to prawda. No. Fajny, taki posrebrzony ten. Ładnie. A i jest klima. Jest klima. Koszt Więc spoko. 140 49 zł. lari. 140 zł, moi drodzy. Za dwie osoby, czyli tak po 70 na łepek za dobę. Oh yeah.
Czy to winko dla nas? Tak uważasz? No, tak. Drodzy widzowie, czy to dla nas, czy nie? Zobaczcie, moi drodzy, jesteśmy na lokalnym osiedlu i w ogródku co idzie? Rura. A ta rura to nic innego, muszę tutaj przeczytać, ta rura to nic innego jak rura gazu. Proszę bardzo, jak się pięknie komponuje w stosie. Może nie w stosie. Jak to powiedzieć? Że ogrodzie? Nie, ale chciałem użyć takiego ładnego słowa. W gąszczu róż. W gąszczu róż. Zapraszam. Dobrobyt w Rumunii taki, że pulpety mają swoją poduszkę na osiedlu. Pulpeciku. Misiuńka. Jesteśmy w centrum, chodzimy sobie, oglądamy, podziwiamy starą stolicę Rumunii. Moi drodzy, jesteśmy w galerii w poszukiwaniu jedzenia romańskiego. Ogromna, nie? Przestrzenna. Haneczka wybrała hinduską knajpę, a wiemy, co jest po hinduskim jedzeniu. Zawsze w nowym kraju styczność z hinduskim jedzeniem wywołuje dziwne przypadłości. Wszyscy wiemy z odcinków jakie. Głęboki olej. No nie ma co ukrywać, to jedzonko jest smaczne. No i pewnie nie będzie przypadłości, nie żartujmy sobie. Jest czyste. Patrzcie, co z Hanią wzięliśmy. Hania wzięła jakieś takie tajskie jedzonko, ja tak samo tajskie. No przyznam szczerze, że takie rumuńskie jedzonko tradycyjne nie jest tak łatwo znaleźć, a jak już znajdziesz, no to są miliony monet. Smacznego! With a painted smile, I was the willow tree. You were the fire that burned me. Right till the end, we didn't know we lost. It's not easy living with my fingers crossed. You ran away from all the madness. You stumbled till Moi drodzy, kończymy ten odcinek, kończymy całą serię z Rumunii. Bardzo Wam dziękuję za wspólną podróż, bardzo dziękuję Hanerce za wspólną podróż. I pamiętacie, jak wczoraj na tym korcie z jedzeniem mówiłem przy tej wystawce hinduskiej, że będzie zemsta Hindusa? No i moi drodzy, mamy tak zwaną zemstę Bengala, czyli coś gorszego niż zemsta Hindusa. Ostatni dzień w Ale nie Rumunii? na mnie. No nie na tobie, no. Ja. Mówiłem, rzuciłem klątwę na Hanie, a wyszło jak wyszło. I tak zwana zemsta Bengala, którą znamy poprzez serii w ogóle z Bangladeszu, dopadła kierownika w Rumunii. Moi drodzy, wszystkiego dobrego, łapeczka, ślad węglowy, dobre słowo, podanie dalej filmu i co? I do usłyszenia w kolejnej serii. Elo!